Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Niespodzianka, zapraszam do Izraela, który chciałem pokazać wam z dwóch zupełnie różnych stron. Długo myślałem, jak zrobić ten odcinek, ponieważ z jednej strony był to wyjazd nastawiony typowo na zwiedzanie Izraela z mamą, no i mam sporo turystycznych miejsc i lekkich tematycznie ciekawostek o samym Izraelu. Ale z drugiej strony, no to jest jednak Izrael. Tutaj nie da się, a wręcz nie można ograniczać się tylko do rzeczy lekkich i przyjemnych. No i taki też będzie ten odcinek, pełen ciekawostek, miejsc turystycznych i ujęć zwyczajnego, normalnego na pozór życia, które jednak przeplatać się będą z gorzkimi faktami izraelsko-palestyńskimi. Od początku istnienia aktualnego państwa Izrael praktycznie bez przerwy ściera się ono ze swoimi arabskimi sąsiadami, którzy delikatnie rzecz ujmując nie podzielają polityki ekspansywnej tego kraju. Czy słusznie, czy nie, to sobie zostawmy, bo nigdy mnie tutaj już nie wpuszczą. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę tu wracać, bo nigdy nie czuję się tak źle, takie jakieś wewnętrzne uczuciem takiego napięcia. Izrael to bardzo specyficzny kraj. Kraj ludzi poszukujących normalności w miejscu zdecydowanie nie mających z nią za dużo wspólnego. Kraj będący w stanie wojny od pierwszego dnia swojego powstania. Kraj, gdzie na pozór normalne życie, etatowa praca, spotkania towarzyskie, ośrodki turystyczne, miejsca kultu religijnego przeplatają się z murami, kontrolami i bronią widoczną naprawdę na każdym kroku. Na drodze, w autobusie, pociągu, sklepie czy przed kościołem lub meczetem. Jak wielkim swoją drogą absurdem jest fakt, że największe, nauczające o pokoju, religie świata mają swoje źródło i najważniejsze miejsca kultu w jednym z najbardziej zapalnych i skonfliktowanych miejsc na ziemi. I właśnie o tym mówię, zobaczcie sobie, tutaj za mną jedne kraty, jeden płot, tutaj drugi płot, jesteśmy na dachu właśnie, tutaj płot z ostrokołem, tutaj kolejny płot, bo w ogóle akurat w tym miejscu to widać dobrze, bo jest to granica pomiędzy... Czym? Pomiędzy dzielnicą chrześcijańską, tak, w Starym Mieście w Jerozolimie, ormiańską, żydowską i muzułmańską. Tak jest. Ale niechcący znaleźliśmy się na dachach właśnie tej dzielnicy i tu mamy widok z podziałem na nie. Nie wiem, jak wrócić. Nie wiemy, jak wrócić, musimy znowu szukać schodów. To idziemy teraz. Nie podobają mi się te kraty. Kraty nieciekawe, ale... No. Jednak żeby było o czym mówić, to naprawdę błyskawiczna powtórka, o co w tej wojnie chodzi. Żydzi całego świata uznają ziemię palestyńskie za dane im przez Boga jako tak zwaną ziemię obiecaną. Mieszkali oni tutaj do II wieku naszej ery, kiedy to zostali zaatakowani i przepędzeni przez Rzymian, tworząc od tej chwili diasporę żydowską rozrzuconą po całym świecie. Arabowie natomiast podbijają tereny Palestyny w VII wieku i od tego czasu uznają oni tę ziemię za swoje. Żydzi jednak nie zapominają o swojej ziemi obiecanej i przez długie stulecia pielęgnują w swojej kulturze fakt nadania im jej przez Boga. Okazja na masowe powroty Żydów, a tym samym na ponowne odtworzenie państwa Izrael nadarza się dopiero w XX wieku, a dokładniej mówiąc po II wojnie światowej, kiedy to tragedia Holokaustu sprawia, że przychylność opinii międzynarodowej dla Żydów jest duża. Wtedy to Żydzi, korzystając również ze swoich międzynarodowych wpływów, doprowadzają do głosowania w ONZ, w którym większość państw popiera utworzenie państwa Izrael na części ziem palestyńskich. Oczywiście popierają wszyscy poza krajami arabskimi, no i tak zaczyna się właśnie wojna, która trwa do dziś. Początkowo przed oficjalnym podziałem mapa wyglądała tak. Zielone to tereny zamieszkałe przez 1,3 miliona Arabów, a białe kropki to tereny Izraela zamieszkałe przez 300 000 Żydów. Tak natomiast wyglądał zatwierdzony przez ONZ podział z 1947 roku. Regularna wojna Izraela na wielu arabskich frontach trwała latami, a jako lepiej zmilitaryzowany wygrywał i wciąż wygrywa ją Izrael. Jednak na przestrzeni lat nie tylko odpierał on ataki, ale również równolegle przesuwał granice, zajmując kolejne nowe ziemie palestyńskie, co już oczywiście jest złamaniem rezolucji ONZ. Izrael od początku swojego istnienia skupia się na kolonizowaniu Palestyny. Kolonizuje jednak, buduje swoje osiedla w części tak zwanej zachodnim brzegiem. Natomiast jest jeszcze druga część Palestyny nazywana Strefą Gazy. Tam już Izrael nie kolonizuje, ponieważ zwyczajnie nie ma tam miejsca. Wyobraźcie sobie, że na 360 km² mieszka 2 miliony ludzi. Dla porównania dam wam państwo Izrael, które jest 60-krotnie większe. I w Izraelu mieszka 9 milionów ludzi. 9 milionów versus 2 miliony w Strefie Gazy. Żydzi sukcesywnie przez kolejne dekady przejmowali kolejne ziemie Arabów i wyganiali ich na uchodźstwo lub właśnie do Strefy Gazy. I aktualnie granica pomiędzy oboma tymi krajami wygląda tak.
Natomiast proporcja Żydów do Arabów mieszkających na terenie Izraela zmieniła się tak, że Żydów aktualnie jest prawie 3 razy więcej. Palestyńczycy oczywiście starają się walczyć z okupantem. Główną metodą walki aktualnie są wystrzeliwane ze strefy Gazy rakiety na Izrael. Głównie oczywiście tam w okolicach strefy Gazy, bo są to rakiety bliskiego zasięgu. Jednak zdarzają się też dalsze, czasami nawet dolatujące do Tel Awiwu. Jednak Izrael ma coś takiego jak żelazną kupułę, czyli system przeciwrakietowy, najlepszy na świecie, którego skuteczność wynosi 80 do 90%, a koszt jednej przeciwrakiety to 100 000 euro. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że Izrael ma jedną z największych i najnowocześniejszych armii na świecie. Nigdzie na świecie, oczywiście poza krajami totalnie pogrążonymi w wojnie, nie zobaczycie tylu żołnierzy, tyle broni w przestrzeni miejskiej, tylu drutów, blokad, krat, murów czy kamer. Tutaj przykładowo skrzyżowanie, na którym naliczyłem tylko 10 kamer. Ponadto, jeśli chodzi o wojsko, trzeba powiedzieć, że kobiety, tak samo jak i mężczyźni, mają obowiązek służby wojskowej, z tym, że jest ona krótsza w ich przypadku i wynosi tylko 2 lata. Poza militariami i żelazną kopułą Izrael ma ponadto ogromną sieć ponad 1 miliona schronów bombowych na całym terytorium kraju, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w domach. A im bliżej strefy Gazy, tym bardziej zaciera się granica między schronem a mieszkaniem i surowe wnętrza schronów są przystosowywane do, powiedzmy, normalnego życia. Co do schronów, według rządowych wytycznych mieszkaniec każdego miasta wie, ile ma czasu od usłyszenia syreny na schowanie się w najbliższym bunkrze. Dokładnie tyle, a raczej kilka sekund mniej, niż leci pojedyncza rakieta ze strefy Gazy. Ciekawą rzeczą są apki na telefon, które informują Cię, kiedy jesteś w przestrzeni publicznej, gdzie znajdziesz najbliższe schronienie, albo apki wysyłające wiadomości w momencie, kiedy zostanie wystrzelona rakieta. One są powiązane z tym systemem żelazna kopuła. Zainstalowałem sobie taką apkę z ciekawości przed wyjazdem, będąc jeszcze w domu i 30 minut, autentycznie 30 minut po zainstalowaniu poszedłem na krótką drzemkę i dostałem 20-30 powiadomień o tym, że właśnie została wystrzelona rakieta. No i tak Izrael sobie sukcesywnie kolonizuje ziemie palestyńskie. Czytałem, że 4 dni temu wydali pozwolenie, Ministerstwo Infrastruktury samo sobie pozwoliło na zbudowanie 1800 kolejnych mieszkań na terenie Palestyny, zachodniego brzegu, co też było najprawdopodobniej przyczyną tych ostrzałów ze strefy Gazy. Co ciekawe jednak, świat zachodni, który, jakby nie było, wspiera Izrael, włącznie z największym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi, neguje w oficjalnych komunikatach te postępowanie, tę kolonizację dalszą Palestyny. No ale wiecie jak to jest. My tu wam ponegujemy, wyślemy kilka oficjalnych depeszy, pism, żeby było, a wy sobie tam róbcie swoje. Kończąc tę poważniejszą część odcinka, mając w głowie te wszystkie konfliktowe rzeczy, o których powiedziałem chwilę temu, musicie jeszcze wiedzieć, że według corocznych badań szczęśliwości narodów Żydzi znajdują się regularnie między 10 a 15 miejscem najszczęśliwszych narodów na świecie. My jesteśmy na 40 miejscu. Na szczęście Izrael i Palestyna to nie tylko wojna, ale też w miarę normalne życie. Poważnie, jeździłem już tutaj kiedyś autostopem i zarówno Żydzi, jak i Arabowie to naprawdę spoko ludzie. Do czasu aż poruszycie w rozmowie kwestie polityczne, ale już miałem o tym nie mówić. Kilka słów o pracy i zarobkach w Izraelu. Bezrobocie wynosi tutaj ponoć zaledwie 5%, natomiast średnia wypłata w przeliczeniu na nasze to około 5000 zł. To jednak nie jest tak kolorowe, jak się mogło wydawać, ponieważ ceny są dość wysokie. A z takich finansowych jeszcze kwestii, które wydaje mi się być ciekawe, to podatek dochodowy w Izraelu jest progresywny i w skrajnych przypadkach wynosi nawet 50%. Zostawiłem na chwilę plecak, tutaj nagrywałem ciekawostki obok i ktoś zadzwonił chyba i przyszło od razu 3 gości z karabinami szukać właściciela. Przepraszam, miało już nie być tych tematów, więc koniec również z karabinami. Mówiąc o liczbach, tutaj przy ścianie płaczu w Jerozolimie rocznie umieszcza się ponad 1 milion tych takich karteczek z modlitwami. Natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju karteczki, modlitwy czy też listy, wyobraźcie sobie, że rocznie do Jerozolimy trafia ponad 1000 listów zaadresowanych bezpośrednio do Boga. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięło się to charakterystyczne bujanie Żydów podczas modlitwy. Tak naprawdę teorii jest tutaj kilka, nie wiadomo, która jest prawdziwa.
Jedna mówi o tym, że bujanie to ma imitować jakby płomień, który drżąc tam i z powrotem jakby chciał się uwolnić od knota i tak samo modlący pragnie wyzwolić się od swojego ciała podczas modlitwy, czyli mówiąc tak bardziej dosadnie, chodzi po prostu o wprowadzenie się w pewnego rodzaju trans, który jak wiadomo w każdej religii jest praktykowany. Jest jednak inna teoria, która mówi po prostu o tym, że chodzi zwyczajnie o ćwiczenia. No bo wiadomo, modlitwy często są długie, ciało może się zastać, a bujanie się do przodu, do tyłu i na boki pozwala po prostu zachować sprawność. Mówiąc tak o pracy, zarobkach i podatkach, trzeba sobie powiedzieć o tak zwanych Żydach ortodoksyjnych. Żydzi ortodoksyjni stanowią 10% społeczeństwa, populacji Izraela. I co ciekawe, nie muszą służyć w wojsku. $1. A propos kontrastów właśnie, chyba nigdzie indziej na świecie się nie zobaczy Araba sprzedającego różańce. Izrael to ponoć jedyny kraj na świecie, w którym nie przyjął się Starbucks, a to dlatego, że Izraelczycy wolą wybierać swoją własną kawę w swoich własnych restauracjach i po 2 latach Starbucks musiał spakować walizki. Chodzą też ploty, że było to też z powodów politycznych, po prostu na skutek bojkotu amerykańskich firm przez tutejszych Arabów obroty były niewystarczające i firma musiała się zwinąć. No staram się naprawdę, ale to jest Izrael. Tutaj jak widzicie, no nie da się praktycznie mówić o czymkolwiek bez kontekstu politycznego, nawet o sprzedaży różańców czy o głupim Starbucksie. Ale dobra, spróbuję jeszcze ostatni raz. Świetnie natomiast radzą sobie w Izraelu McDonaldy i co ciekawe, przestrzegają one zasad koszerności, o czym też dumnie informują. Jest ich 40 w Izraelu, a jedyny niekoszerny McDonald's poza granicami Izraela znajduje się w Argentynie. Jak coś, to zapraszam też do vlogów z Argentyny, kto nie widział. W Izraelu ponoć, na to nie znalazłem potwierdzenia, w szkołach na matematyce nie używa się znaku plusa, no bo kojarzy się on z krzyżem. Zamiast tego używa się ponoć odwróconej literki T. Dajcie znać, jeśli ktoś chodzi do szkoły w Izraelu, byłby w stanie to potwierdzić albo nie. Podczas podpisywania umów o wynajem mieszkania w Jerozolimie ponoć czystym zapiskiem jest w tych umowach, że na wypadek przyjścia Mesjasza podczas naszego pobytu akurat do naszego mieszkania wynajem traci ważność i musimy się natychmiast z mieszkania wynieść. I oczywiście nie przysługuje nam zwrot pieniędzy. A czymże jest ta koszerność? Koszerność jest to zbiór zasad bazujących na Biblii. Nie występuje to w żadnej innej religii ani kulturze na świecie. I zasady te określają, co Żydzi mogą jeść, czyli jest to żywność tak zwana czysta, a także czego jeść nie mogą, czyli żywność nieczystą. Główne zasady koszerności to wykluczenie jedzenia mięsa świń, potraw zawierających krew, łączenia potraw mięsnych z mlekiem, dlatego też w restauracjach często nie podaje się mleka do kawy, wyklucza też jedzenie owadów, skorupiaków i ryb, które nie posiadają łusek. A czemu akurat można jeść te z łuskami, tego nie wiem. Co do szabatu, jedną z popularniejszych potraw jest tak zwany czulent, czyli długo gotowane mięso, podawane z fasolą, troszeczkę taka nasza fasolka po brytojsku bym powiedział. Z ryżem też się go podaje, z kuskusem, z czym tam się chce. Można powiedzieć, że jest to nawet bardzo długo gotowana potrawa, bo w szabat nie tylko nie można pracować, ale także rozpalać ognia. I robi się to tak, że rozpala się piece w piątek, wstawia się to danie do gotowania. Ono sobie po prostu dochodzi przez całą noc i w sobotę jest jeszcze ciepłe, gotowe do jedzenia. To w Izraelu znajduje się jedna z najmniejszych linii metra na świecie. Właśnie w tym mieście Haifa za mną. Ma niecałe 2 km i składa się tylko z 4 wagonów. Jest tak mała, że nie możemy jej znaleźć. Dobra, potwierdzone info, mają to metro. 30 metrów od miejsca, w którym śpimy, okazało się, że była stacja metro. To właśnie z Izraela pochodzi pomysł wystawiania książek na przystankach lub w tego typu miejscach, gdzie można sobie zabrać, dołożyć swoją i nie płacić. Kraj ten jest jedną z największych potęg technologicznych na świecie. Znajduje się tutaj, głównie w Tel Awiwie, w którym jesteśmy, ponad 3,5 tysiąca firm zajmujących się nowymi technologiami. Wymyślono w Izraelu telefon komórkowy, pocztę głosową, antywirusa, pamięć USB i naprawdę wiele innych aplikacji, których używamy na co dzień.
Ktoś kiedyś zliczył, które krowy w jakich krajach dają najwięcej mleka i słuchajcie, tego Izrael uplasował się na drugim miejscu pod tym względem, zaraz za Koreą Południową. Wiem, że ta ciekawostka tutaj nijak do niczego nie pasuje do miejsca ani do czasu. Mówię to tak naprawdę tylko ze względu na Koreę Południową, do której chcieliśmy jechać, ale ze względu na te koronawirusowe sprawy odpuszczamy i szukamy jakiegoś innego kierunku. Jednak udało się znaleźć sporo ciekawostek bez wątku politycznego. Zachęcam do zostawienia lajka i suba z dzwoneczkiem. Pan Kazimierz z Białegostoku pod ostatnim filmem tego nie zrobił, no i ktoś mu zwinął rower spod sklepu. Powiecie, przypadek? No, nie byłbym taki pewien. Na koniec już, można powiedzieć tradycyjnie, bo drugi raz, kolejna opinia uczestnika kursu filmowo-montażowego. Trzymajcie się i do następnego. Montażem zajmuje się on blisko 3 lat i co za tym idzie, miałem spore wątpliwości, czy rzeczywiście zainwestować w kurs Kołem się toczy. Zrobiłem to i muszę przyznać, że nie żałuję. Mimo swojego doświadczenia kurs sam w sobie wniósł sporo poprawy w moim workflow, dodał takiej większej wiedzy, uzupełnił gapy w tej wiedzy, gdzie trzeba było i też dał taki większy obraz tego, jak prawidłowo prowadzić firmę montażową. Szczerze, na polskim rynku w tym momencie nie ma lepszego kursu i polecam go wszystkim, którzy chcą zacząć swoją przygodę w świecie filmowym lub już ją mają, odbywają tą przygodę i po prostu chcieliby poszerzyć horyzont wiedzy. I z czystym sumieniem mogę polecić, zwłaszcza, że kontakt z twórcą jest naprawdę bardzo dobry, jest on zaangażowany i grupa wsparcia, która funkcjonuje dla osób, którzy są członkami tego kursu, również działa prężnie. Także polecam serdecznie raz jeszcze.